Dzisiaj będzie test pomiarów przez GPS. A żeby było ciekawiej, wybieramy się na pobliski cmentarz. Hej, hej, witajcie. Zimno, jesiennie i ponuro. Znajdujemy się na ogrodach działkowych. Od tego chciałbym dzisiejszy zacząć nasz odcinek, że chcę Wam trochę wyjaśnić, na czym będzie polegał nasz test, który zostanie przeprowadzony finalnie na cmentarzu. Dlaczego na cmentarzu? No mamy Halloween, moi drodzy, więc moim zdaniem najwyższy czas na taki właśnie fajny test, szczególnie z zegarkami Garmina. Ale jestem przygotowany, posiadam oba zegarki ze sobą, Instincta oraz Fenixa, którego pokazałem wcześniej. Także najpierw może trochę wyjaśnię, na czym ten test będzie polegał i przeprowadzimy go na szybko właśnie na ogródkach działkowych, żeby Wam wyjaśnić dokładnie, jak to będzie wyglądało. Gotowi? A więc tak, żeby test był wiarygodny, musimy najpierw sobie zliczyć kroki, bo już troszeczkę tego zegarka używałem dzisiaj. Kroki mamy tak, 2843 i tą ilość kroków zapamiętujemy w Fenixie. Jeśli chodzi o Instincta, gdzie mamy te kroki? Kroki mamy 1543 i to zapamiętujemy, jeśli chodzi o Instincta. Zakładamy oba zegarki na rękę. Żeby nie chodzić 10 razy, w Fenixie zostanie załączony program też Area Kalkulator. I za chwilę zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zakładam na rękę oba zegarki i za chwilę do Was wracam. Żeby nie być gołosłownym, posiadam na ręku oba zegarki. Wysokości się oczywiście tutaj różnią, ale tu nie o wysokości chodzi, również ciśnienie się różni. Ale też nie o to chodzi, dzisiaj mierzymy powierzchnię. Dobra, poczekajcie chwilę, bo ja mam, że tak powiem, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Włączymy sobie ten program Area Kalkulator. Poczekajcie chwilę, bo tu nie mogę jedną ręką sterować kilkoma rzeczami. Może tak będzie lepiej. No, dobra, włączymy ten program. A nie wędrówka. Wędrówkę sobie włączymy później. On nam złapie oczywiście GPS-a. Musimy chwilę poczekać. W Instinctie tego programu nie ma. Na razie testujemy program w Fenixie. I teraz tak, znajdujemy się dokładnie na rogu uliczek, nie? Złapał nam GPS? Tak. Złapał nam GPS-a. Więc klikam start. I idziemy. Podążamy sobie krokiem tej oto alejki.
No i dobrze. Znajdujemy się na zakręcie, na rogu. Więc możemy poczekajcie. Nie mogę tak za bardzo. No może w ten sposób zrobimy. Ostrość jest. Więc robimy sobie start. Dystans 96,6 metrów, w zaokrągleniu jest to około 100 metrów. Ale zobaczymy, na ile jest ten program dokładnie. 96,6 dystans. O ile ona będzie się zgadzała z prawdą, a sprawdzimy to również na podstawie programu mapy Google oraz na podstawie programu bardziej już takiego geodezyjnego. Ale za chwilę Wam wszystko wyjaśnię powolutku. Dobra, więc ruszamy dalej. Żeby dystans był dłuższy i bardziej miarodajny, poszliśmy troszeczkę dalej. Będzie to taki kwadrat, ale troszeczkę dalej. Dobra. Tym razem mamy 74,8 według GPS-u, ale jak to już wcześniej Wam mówiłem w moich filmach, ten GPS nie bywa super dokładny, szczególnie, że mamy taką pogodę, jaką mamy, jesienno i ponuro. No dobra, ruszamy dalej. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy na skrzyżowaniu i klikamy dalej. Tym razem mamy 101, a powiem Wam, że w pierwszym odczycie było 96,6, czyli tak jakby w zaokrągleniu jest to dosyć podobny wymiar. No ale dobra, lecimy dalej. To nie jest, moi drodzy, ta alejka, tylko ta alejka następna. O, ta alejka. Tutaj zaczynaliśmy. Jest? I stop. 77,6. A jak było poprzednio? No, sorki, że mam brudny palec, ale się czymś ubrudziłem. Poprzednio było 74,8, a teraz mamy 77,6, czyli moim zdaniem jest to tak plus minus jakiegoś zaokrąglenia. No dobra, całkowita powierzchnia metrów kwadratowych mamy 7666.
Natomiast co oznacza dokładnie te 353,8? A, to odległość całkowita mi się wydaje. Tak, to jest odległość całkowita tego kwadratu. Tak jak szliśmy do naszej drogi, czyli wszystkie zsumowane poszczególne odległości. No dobra. Czyli mamy, powiedzmy, 353,8 metra. Tak? No dobra. A jak w takim razie krokomierze? Sprawdźmy to. Jak mamy krokomierzy? Tylko nie sprawdzamy krokomierza z widgetu, bo z widgetu to one nie są aktualizowane na bieżąco. Czyli mamy tak, 3262. A ile mieliśmy wcześniej? Za chwilę sprawdzimy i zrobimy odpowiednie obliczenia. Dobrze. A jak z zegarkiem Instinctem? Też sprawdzamy krokomierz. Tu jest ten krokomierz gdzieś troszkę ukryty. Oj, był. 1951. Dobrze. Teraz zrobimy odpowiednie obliczenia i sprawdzimy, jak to wygląda. A więc tak, moi mili, już teraz z ciepłego miejsca w pokoju podsumujemy test z ogrodów działkowych. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko na żywo wygląda. A więc tak, zliczymy sobie najpierw program Area Calculator. Pomiary były następujące. W pierwszej kolejności był to wynik 96,6 metra. Kolejny był wynik 74,8 metra. Kolejny wynik był 101,1 metra oraz następny to 77,6 metra. To wszystko podsumować wychodzi nam 351 metra. Czyli tak, to jest program Area Calculator. Dobrze. Natomiast jaki wynik mamy z naszego krokomierza? Więc teraz tak, krokomierze. Najpierw w zegarku Fenix 6X Pro. Będzie to tak. Stan początkowy. Kroki. Nie, przepraszam, to stan końcowy. Tak, to stan końcowy. Stan początkowy to 2843. Tak, bo źle spisałem. To jest stan początkowy, to jest stan końcowy. Natomiast nasz instynkt to stan początkowy, to już napiszemy po tej samej stronie, żeby nam się nie myliło, 1543 kroki, a stan końcowy to był 1951 kroków. Czyli tak, co daje nam Feniksa? To już może napiszę tu na górze w takim kółeczku, żeby było widać. Co daje nam Feniksa 419 kroków, czyli po prostu różnica pomiędzy tym a tym wynikiem. A Instincta daje nam 408 kroków. Dobra, jak teraz zmierzyć te kroki? No ja w programie Garmin Connect wpisałem
odległość swojego kroku. A odległość mojego kroku wynosi tak naprawdę między 70 cm a 85. No dobrze, załóżmy, że jest to 85 cm. Czyli długość kroku to jest 0,85 metra. To jest długość kroku. No to teraz tak. 419 razy 0,85. Moment. To nam wychodzi 356 i 15. I to byłby wynik odległości. Jeśli chodzi o area kalkulator, wyszło nam to 350, no w zaokrągleniu 350 metrów. Tu wychodzi nam w zaokrągleniu, bo już nie będziemy tych dziesiętnych dokładnie zliczać, w zaokrągleniu wychodzi nam 356. No to tylko 6 metrów różnicy. Natomiast jeśli chodzi nam o Instincta, bo to było o Feniksa, bo 419, czyli o Feniksa. Jeśli zaś chodzi o Instincta, to mamy tu 408, no już tak nie mam za bardzo gdzie tego pisać, no ale jakoś tam 408 razy tak samo 85 cm. 85 cm, czyli 408 razy, no na pewno będzie mniej, bo już sama widać po samym wyniku. Wychodzi 300, to może tu napiszę 346,8. Co znaczy się, że to 346, a to było 350. No to wcale nie było tak źle, moim zdaniem. W granicach tak zwanego błędu, no bo tu mamy 6 więcej, tu mamy tak naprawdę no niecałe 4 mniej, no ale jak już bez tych dziesiętnych, no to tu mamy 6 więcej, a tu mamy 4 mniej niż nasz program Area Calculator. A jak jest w rzeczywistości? Sprawdźmy mapy Google. Mapy Google podają nam wynik 365. Zaraz Wam to pokażę wszystko tu w przerywniku filmowym, jak to dokładnie wyglądało, ale powiem najpierw 365 i 43. To są gogle. Natomiast w drugim pomiarze map Google wyszło 356,24. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z tymi pomiarami. Ja tak piszę na tak zwanym brudnopisie, bo chcę Wam po prostu pokazać mniej więcej, jak te obliczenia wyglądają. Ale powiedziałem też, że będziemy się opiniować również na programie geodezyjnym. A program geodezyjny, tak zwany Geoportal, mówi nam, że tak naprawdę ten obszar, który był mierzony przez nas zegarkiem, wynosi 361,8 metra. I 80 metra. Czyli tak, moi drodzy. 361, 365, 356. Myślę, że to mapy Google tak pomiędzy w granicy błędu. No możemy naprawdę założyć, że 361, po tych wynikach 350, 356, 346. Ja bym założył, jeśli chodzi o programy geodezyjny plus program plus mapy Google, ja bym założył, że to jest w przybliżeniu 360.
Ja bym to tak założył. Natomiast jeśli chodzi o nasz area kalkulator, wyszło nam 350. No może to też być wina, lekka wina zachmurzenia, czy też odczytu GPS. Natomiast te 10 metrów tego błędu, no to myślę, że to jest tak na granicy. Jakby to było więcej niż 10 metrów, to już bym powiedział, że nie. Ale jak tak do 10, no to załóżmy, że jest to w miarę ok. Natomiast wracając do krokomierzy, 356, a mamy tutaj średnio 360, tak? Czyli moim zdaniem jak najbardziej w porządku, jeśli chodzi o Feniksa. Jeśli chodzi o Instincta, 346 i 8, no to tam niecałe 4 metry, to będzie 350, tak jak tu nam pokazał area kalkulator. Natomiast do 360 już jest trochę dalej. Ale ja bym też zwrócił uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że kroki nie są idealnie równe. Na przykład mamy jeden krok mniejszy, drugi większy. Możemy też jeden wykonać szybciej, drugi wolniej. Może też tak się zdarzyć, że zegarek nie wyczuje odpowiednio naszych kroków. Ale to wszystko jest moim zdaniem w granicy tak zwanego błędu statystycznego. Czyli moim zdaniem nie jest tak źle. No to załóżmy, że między 360 a 350 był ten obszar, więc zarówno krokomierze, jak i pomiary przez mapy Google, jak i przez nasz geoportal, myślę, że są w miarę spójne i nie jest tak źle. No i za chwilę zapraszam Was na drugą część tego samego testu. Tym razem wykonamy ją na cmentarzu. Gotowi? A więc tak, zerujemy, właściwie odczytujemy krokomierze. Poczekajcie chwilkę. Krokomierz mamy 2718 kroków. I za chwilę wyzerujemy krokomierz z drugiego zegarka. Moment. Jakiś samochód jechał. 3439. Dobra, zapamiętujemy te wartości. I teraz tak, w zegarku, znaczy Garmina Instincta założę na rękę prawą, natomiast Feniksa mam już na ręce lewej. I teraz tak, włączymy sobie tu w Garminie Instinctie program. Ja nie mogę złapać ostrości. Pomiar powierzchni, włączamy go. Zegarek za chwilę zakładam na rękę. I teraz tak, z racji tego, że ten cmentarz nie jest idealnym kwadratem ani prostokątem, zrobimy sobie tak zwaną drogę na przełaj, czyli przejdziemy sobie przez cmentarz, częściowo przez cmentarz, częściowo w koło cmentarza, tak żeby wyszedł nam mniej więcej jakiś prostokącik. No dobra, ten zegarek jest już skonfigurowany wstępnie, a w Feniksie włączymy sobie, czekajcie chwilkę, akurat aktywność, włączymy sobie aktywność, moment, HUD, włączymy sobie aktywność HUD i zobaczymy teraz jak nam zmierzy. I start, włączyliśmy. No i dobra, rozpoczynamy naszą wycieczkę poprzez cmentarz i w okolicach cmentarza. Sam jestem ciekaw tego wyniku. Z tamtej strony cmentarza mamy roboty drogowe. Budują drogę. Teraz tak, żeby trafić idealnie w bramkę wyjściową, muszę przez te egipskie piachy przedostać. Bramka wyjściowa, a potem to narysuję w programie geodezyjnym, jest tam prosto przed nami.
Ja to narysuję w programie geodezyjnym, żeby był ten prostokąt w miarę równy, żeby te odczyty były mniej więcej jednakowe, prawda? No i teraz tak, mamy tutaj takie wcięcie, no dobra, załóżmy, że żeby to był ładny prostokąt, idziemy w ten sposób, po prostu te wcięcie omijamy, żeby te rozmiary nam się nie rozjeżdżały, po prostu te wymiary. No i moi drodzy, znajdujemy się w punkcie, w którym się rozpoczął nasz test, a mianowicie w tym oto punkcie. Więc zerujemy zegarki. W Garminie wygląda to następująco. Stoper dokładnie 8 minut. Dobrze, zerujemy. Zapisujemy to, ponieważ będzie nam to potrzebne. No, taki mniej więcej prostokącik wyszedł, prawda? No zobaczmy. Sam jestem ciekawy, jak to będzie. Wyłączamy to na razie. No i naszego instynkta teraz. Co my tutaj mamy? Też, widzicie? W miarę prostokącik fajny, więc zerujemy. Tylko nie mogę tego zrobić przed kamerą, ponieważ to samą ręką, chyba że zdejmę ten zegarek. Poczekajcie chwilę. O tak. Przez tę parasolkę to słońce nam. Poczekajcie. Tak, widzicie? Dobra. Zapisujemy to. Dobrze, zapisaliśmy to. Teraz sprawdzimy krokomierze. $3497 Phoenix. 4229 Garmin. Okropnie pada, widać kałuże. Widzicie? A my sobie zrobimy przejście numer 2. Za chwilę. Sprawdzimy jeszcze raz. Kroki. Tym razem 6130. Za chwilę drugi zegarek. Moment, poczekajcie. O, było. 6129. I teraz włączymy sobie w tym zegarku aktywność. No dajmy, że
To jest spacer, a jest jeszcze chód? Nie, tu jest spacer. No dobrze, włączymy w takim razie tutaj spacer. I start. A w tym zegarku włączymy sobie, tylko poczekajcie, bo ja mam jedną rękę i do tego jeszcze trzymam, że tak wam powiem, parasolkę. A w tym zegarku włączymy sobie... Oj, poczekajcie, bo tak to na statywu już naprawdę w te błoto nie będę wystawiał, bo to nie ma naprawdę sensu. Oj, tak na kolanie to wszystko jest dzisiaj. Nie chód. Nie chód, tylko tu area kalkulator i będziemy śledzić ten area kalkulator. Dawaj chłopie, szybciej. Łap tego GPS-a. Łe i start. I lecimy moi drodzy. Z racji, że pada, no muszę niestety, ale muszę. Ale wiecie, to już pada, nie od dzisiaj, już trzeci dzień leje. Więc postanowiłem, że po prostu muszę ten test wykonać, albo go wykonam, albo go nie wykonam. No dobra, jesteśmy w naszym punkcie. Moment. Stop. 123,5 metra. I lecimy dalej. Już jesteśmy na zakręcie. Sprawdzimy sobie stop i mamy dystans 191 i lecimy dalej. No i dobra. Jesteśmy na tym skrzyżowaniu kolejnym. I co my tutaj mamy? Stop. Mamy 119,2. No i do końca. No i dobra. Jesteśmy w punkcie startu. Momento. Nie wiem, czy to będzie widać. I stop. 185,4. Dobra, powinno się to nam zapisać. A teraz ten zegarek. Stop. Tak, zapisało nam się tamto. Mamy oba zegarki podłączone. Moment, musimy poczekać, żeby to podłączone pod ten sam telefon. Zapisz ten spacer i zobaczymy też na podstawie spaceru, jak ten Garmin nam obliczył daną trasę.
Za chwilę to zobaczymy. Wszystko wychodzi na 620. Czy tak plus minus te 10 metrów jednak może być błędu, moi drodzy. Tak to mniej więcej tu wygląda. No ale dobra. To jest mało istotny. Teraz krokomierze. Sześć 6922. No i w naszym Feniksie, moment, o ten mam na ręku, 6925. No i ciekawe. No jestem ponownie z tego deszczu, jak to mówię, pod rynnę, czyli pod tak zwany dach. Można się roześmiać. I zrobimy sobie tym razem obliczenia naszego testu z cmentarza. No i dobrze, weźmiemy sobie pod lupę Area Calculator. Dobra. Pierwszy pomiar 123,5 oczywiście metra. Drugi pomiar 191,1 metra. Trzeci pomiar 119,2 metra oraz czwarty pomiar 185,4 metra. Co daje nam w sumie 619,2 metra. To by wychodziło z programu Area Calculator. Jak już wcześniej Wam pokazywałem w poprzednim teście, Area Calculator również wyszedł nam tak w miarę do 10 metrów rozbieżny z programem geodezyjnym, jak i z mapami Google, tak też troszkę rozbieżny, ale dobra. Na razie trzymamy się tego, mamy 619,2 metra. Dobra. Druga sprawa, moi drodzy. Jak kroki? To może tutaj. Feniks. Na start było 2718 kroków. Instynkt. Na start było 3439 kroków. To była próba pierwsza. No ale na razie będziemy powolutku. Dobra. Feniks po dotarciu, po okrążeniu naszego cmentarza było na nim 3497. Natomiast na instynkcie było 4229. Te wyniki są rozbieżne temu, że tu zaczynaliśmy z mniejszej ilości i tutaj z większej ilości też było, jak to mówię, tak zwany start. No i teraz tak. Jakie to są tego wyniki? Feniks 779 kroków, a Instynkt 790 kroków. Dobra. Jeśli byśmy przyjęli, tak jak poprzednio, że pomnożymy to przez 85 cm, wyjdzie nam tak. Feniks 662,15. Instynkt 671,5. To jest ciekawe. Czyli tak. 619, 662, 670, czyli te kroki jakby poszły dużo w górę. Jak było w przypadku testu z ogrodów działkowych? 356 oraz 346.
porównaniu do Area Calculator, czyli do 350, też poszło to troszkę w górę. Widzicie? 350, 300, czyli tu jest tak samo, czyli zachowany jest ten jakby ten system zawyżania, jeśli chodzi o krokomierze. Natomiast jeśli chodzi o krokomierze z drugiej próby, też Fenix, to już tak przedzielimy. W drugiej próbie było następująco. Stan początkowy to Fenix 6130, a Instynkt 6129. Stop testu to było, jeśli chodzi o Feniksa, 6925, a Instynkta 6922. Co nam daje? W Feniksie 795, w Instynkcie 793. Już możemy zauważyć, jak tu było 779, a tu mamy 795, czyli mamy jeszcze bardziej więcej, jeszcze więcej. 710, 73, czyli jeszcze jakby nawet jeszcze więcej to poszło w górę. A jak to będzie w przeliczeniu na nasze 85 cm. Feniks będzie miał tym razem 675, a Instynkt będzie miał 674,05. Czyli tak. Bardzo podobnie. 675, 674. No a tu było 662, 671, czyli już tu ta rozbieżność była, już tutaj się nam te zegarki mocno zbliżyły, jeśli chodzi o krokomierze. Natomiast nadal 675 jest daleko od 620, moim zdaniem, metrów. No ale dobra, nie będziemy się tylko wzorować na Area Calculator, bo to nie wszystko. Druga sprawa. Co powiedział nam Geoportal na ten temat? Portal powiedział nam, że tam jest tylko 633 metra. To jest ciekawostka. A mapy Google? Google mapy powiedziały nam, że jest tam 611,24 metra. Czyli też jest w pewnym sensie te wyniki bardziej są zbliżone do tego Area Calculator, aczkolwiek nawet jeszcze mniejsze. Więc te kroki no, naprawdę w tym przypadku nam sporo zawyżyły. Pomiar, ale nie będziemy się wzorować tylko na Geoportalu oraz na mapach Google, ale za chwilę Wam pokażę odczyty z pozycjonowania chodu. Jak pomiar powierzchni i z pomiaru powierzchni. W obu przypadkach wyniki te pokazały, z tego co pamiętam, 620 metrów. Czyli po prostu jakby nie wziął, jakiej aktywności sportowej by nie wziął, tej wbudowanej w dany zegarek, zawsze wychodzi około 120 metrów. No i dobra, przepraszam, 620 metrów. Więc teraz ciekawostka, 619, a 620, mi się wydaje, że to jest w granicy błędu statystycznego. Czyli to by było to samo. No to dobrze, natomiast dlaczego Geoportal i mapy Google pokazują nam inne wyniki? No być może nie jest to precyzyjnie narysowane w tym programie, moim zdaniem. I dlatego tak wychodzi, dlatego tak to pokazuje. Może być też taki błąd pomiarowy, no niekonkretnego narysowania, no krok w krok. Natomiast jeśli chodzi o krok w krok, czyli o nasze krokomierze, to te wyniki
zarówno w drugim, jak i w pierwszym. No może w tym pierwszym już są bliżej tych 620, natomiast też są zawyżone. Czyli moim zdaniem krokomierz sporo zawyża prawidłowy odczyt. Ale robiąc to podsumowanie, przyszło mi do głowy pewien pomysł. Na następnym filmie postaram się skalibrować odpowiednio krokomierz w Garminie, zarówno Instinkcie, jak i Fenixie. I staram się Wam je pokazać, w jaki sposób prawidłowo skalibrować krokomierz, żeby pokazywał w miarę przyzwoite wyniki, w miarę prawidłowe, no nie odbiegające więcej niż te, no już 10 metrów to już a nad wyrost, ale moim zdaniem to ja bym dał jakieś granice błędu do 5 metrów. No i zobaczymy, czy nam się to uda. Czy nam się to nie uda? Zapraszam na kolejny film. Czy nam się uda to osiągnąć? Natomiast jeśli chodzi o podsumowanie tego testu, moim zdaniem GPS działa bardzo dobrze. Ja bym się na nim wzorował. Jednak trzeba brać pod uwagę to, że granica błędu będzie do 10 metrów. Natomiast jeśli chodzi o krokomierze, odchylenia będą na pewno dużo większe niż odchylenia poprzez area kalkulator czy poprzez pozycjonowanie w danej aktywności. Natomiast postaramy się naprawdę na najbliższym filmie prawidłowo skonfigurować krokomierze, żeby ten krokomierz pokazywał naprawdę fajne, w miarę dobre wyniki. Na kilku testach, kilku przykładach. Także zapraszam Was na następny film. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i hej! Do następnego filmu. Z okazji zbliżającego się Halloween musimy przygotować dynię, tak? A więc ja zaraz wracam, a Ty masz tej dyni pilnować. Rozumiesz? No, pilnuj. Zaraz wracam. Dajcie, ty Julia. Mniejszy warkot. O, jestem. Dynia jest cała. Widzisz? Teraz pójdziemy w nagrodę na spacer. Pozdrawiam. Trzymajcie się, hej. Nadal jest zły. A, bo on widzi go. Jeszcze jest zły. Tylko mi pozwoli, nikomu innemu, prawda? No. Kochany.